Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy sobie robić sekcję zabezpieczenia, okablowania. Czyli tu będziemy mieli PV-kę i mamy taki rozłącznik, w sumie bezpiecznik, który będziemy traktować jako rozłącznik. Mamy do 400 V, więc w moim wypadku to da radę. Będziemy mieli tutaj PV-kę, a tutaj będziemy mieli sam regulator, czyli wyjście z regulatora. Będziemy mieli 40 A zazwyczaj, gdzie te gniazdo jest do 30 A, więc mamy tolerancję, że nie będziemy przegrzewać gniazda. Zawsze gniazdo jest dedykowane do danego prądu, żeby po prostu nic nie skopcić. Więc mam tutaj używany przewód solarny. Fajnie widać, że już się troszeczkę zmęczył, bo był wyeksponowany na promieniowanie UV. To jest taki przewód, który gdzieś tam był schowany w instalacji jeszcze kiedyś wewnątrz garażu, a ten był wyeksponowany na słońce, nawet widać jak. Więc wykorzystamy ten przewód i bierzemy się za szycie tego przygotowania rozłącznika w celu modernizacji i polepszenia bezpieczeństwa układu. Więc lecimy. Tak jak wspomniałem prędzej, mam ścinki. Widać, że tutaj miałem bezpośrednio cynowany przewód, łapany gdzieś tam pod zacisk. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale na obecną chwilę, co kiedyś miałem możliwość i tak to stosowałem. Plan na modernizację był już rok temu, 2 lata temu. Czekało to. Na pewno nie jeden z widzów czekał, jak to zrobić. To podlinkuję. To najlepiej kupić na Ale Drogo, bo najtaniej wychodzi. I tak. Plan jest taki. Na regulatorze podlinkuję, albo tu gdzieś z boku zrobię zdjęcie mniej więcej jak jest. Zdjęcia tak samo będą na końcu. Tu mamy w regulatorze strefę PV. Powiedzmy, wyobraźmy sobie, że tu mamy regulator. Tu mamy strefę PV, tu mamy stronę DC. I od dołu wchodzimy kablem. Tu będziemy zaś wychodzić. I najlepiej by było zaś tutaj wejść, choć tak jak mi to mówili chłopacy, że jest wskazane, żeby wejść od przodu, że jak tutaj rozłączymy bezpiecznik, żeby bezpiecznik nie był pod zasilaniem, ale to sobie zobaczymy, czy tak jest, czy w momencie jak wysuniemy sobie wkładkę, to ona ma wejście do, powiedzmy, obwodu. Choć w sumie wkładki po to właśnie są te dwa rozłączniki, żeby one były jako rozłączniki. Bezpieczniki nie są rozłącznikami, no ale raz do roku jak będzie to wykorzystane, to może się nic nie stanie, z naciskiem na może. Ale jest taki cel, żeby zastąpić, momencik, zaraz tutaj przyniosę, by zastąpić takie niby heble, czyli rozłącznik. Coś takiego. Kupione to jest może nawet więcej niż 10 lat temu. Już jest sezonowany syf na tym. No i nasze ulubione, czyli Made in China. I co? To będziemy chcieli zastąpić. Z czego to się bierze? Bo też taki rozłącznik mam od strony PV. Jak widzicie, tutaj mamy pełną międziuchę z jednej i z drugiej strony i ten styk też jest prawdopodobnie pełno miedziany. Jest to dedykowane do 24 V do instalacji, a nie do 150 V. W momencie nieraz jak rozłączałem powoli, to było słychać jak się spawa i tutaj niby jest plastik, ale było widać, że się robi jasno w środku. Więc te styki nie są przeznaczone do napięcia PV. Dlatego chcę takie rozłączniki, które są w stanie gasić łuk elektryczny
to jest do 400 V, więc jest w stanie zgasić łuk. Dlaczego 32 A? No bo były najtańsze, a bezpieczniki topikowe mam przed samym regulatorem, więc będzie rozłącznik i będzie zwykły topik dedykowany dla danej sekcji, aby było bezpieczniej. No i dobra, tyle w intro. Po co? Dlaczego? Teraz chcemy sobie zrobić stąd tu przejście, no i mi to pasuje. Jedynie patrzyłem, bo są takie fajne nóżki. Czasem są, że są pod kątem. Pokażemy sobie, powiedzmy na tym, że mamy sobie równoległe nóżki albo pod kątem. Wtedy bym to miał tak. Jest opcja, tylko że taka nóżka jedna niby kosztuje 12 zł w dostawie. No szczerze nie pogrzało mnie, już tyle do tego wsadziłem, że więcej nie zapłacę. No i myślę sobie, co ma podobny kształt. No i doszedłem do wniosku i znalazłem, że po prostu uchwyty do płotów, do słupków, gdzie uchwyt podobnie wyglądający do szyny TH kosztuje 12 zł za sztukę, gdzie podstawka do montażu słupka, obejma metalowa też w takiej wyglądzie takiego połowy U albo takiego U kosztuje 2 zł. Pomalowane jeszcze. Jedynie później kwestia, będę musiał sobie tutaj zmierzyć, jaka szeroka ma być ta podstawa i zrobię to na tym. Szyna TH z złomu można powiedzieć, bo nieraz jak się tnie, to zostaje coś. Tyle mi zostało, więc będę musiał to jakoś tutaj rozmieścić, żeby to miało ręce i nogi. I tak. Bierzemy sobie jedno i myślę, że będzie ok. Ważne, żeby jak wszystko będziemy mieli połączone, to umieliśmy sobie to ładnie wygiąć ten przewód i nie był połamany, bo jak zrobimy sobie taką, powiedzmy, pętlę, tak będzie łamany ten przewód, to prędzej czy później ta izolacja tutaj pęknie, no i będziemy mieli problem, bo albo coś się stanie, albo nas może porazić prąd. Więc tu będziemy musieli sobie to zdublować i myślę, że będzie dobrze. Ale przed tym jeszcze sobie zmierzymy, czy po wyciągnięciu wkładki będziemy mieli przejście między terminalem a czołem wkładki, żeby nas prąd nie poraził, no bo po to są rozłączniki, po to są bezpieczniki, żeby było bezpieczniej, a nie żeby stwarzaliśmy ryzyko też dla siebie, bo nieumiejętnie z tym się obchodzimy. Mamy miernik na buzzer, czyli będziemy słyszeć, czy mamy obwód. Mam skrzynkę z bezpiecznikami. Ktoś zada pytanie, po co tyle bezpieczników. Komu nie wypaliło 30 bezpieczników na raz, ten nie będzie rozumiał. Więc myślę, że się domyślicie dlaczego. Mam aż tyle tych bezpieczników. Mamy pełne przejście. Warto sprawdzić, bo kupowałem od różnych dostawców, bo przez jakiś czas były tanie, później się zrobiły drogie, zaś tanie i od różnych dostawców. I się zdarzało, że w dostawie były też felerne bezpieczniki. Nowe felerne bezpieczniki. I dobra, wkładamy sobie wkładkę i jestem ciekawy, czy mamy przejście. Nie mamy przejścia, czyli w momencie, kiedy teraz mamy okienko przymknięte, jak się wysuwa bezpiecznik, jest rozłączany, więc nie mamy przejścia. Jeszcze sobie sprawdzimy same gniazdo i jest ok. Czyli w naszym przypadku jesteśmy bezpieczni, żeby później wyciągnąć wkładkę, jak będzie wsadzona. I tak, tutaj jest troszeczkę problematyczne. Tu jest specjalnie taki języczek, który utrudnia, żeby ta wkładka w momencie, kiedy będziemy, bo każdy bezpiecznik, każdą wkładkę wykręca się, wyciąga szybko, czyli
błyskawicznie, żeby jak najkrócej następował łuk, ale też po to mamy rozłącznik, bezpiecznik rozłącznik, żeby nie było w ogóle łuku na tym zabezpieczeniu. No i teraz muszę to wydrapać. I tu jest też ta wada, że mam taki układ, bo jakbym miał więcej tych wkładek koło siebie, to bym miał jak wsadzić palce. Widzicie? Jakbym miał drugi taki bezpiecznik obok, to nie ma problemu. Dlatego jak czasem będziecie sobie robić, to zostawcie sobie troszkę szerszą szynę TH. Zróbcie sobie też odstępy, bo bezpieczniki topikowe w trakcie swojej pracy nagrzewają się. Dlatego są dedykowane do danego prądu, a nie powyżej niego, bo wtedy te otwory wentylacyjne, które powinny istnieć i oddawać temperaturę, bo bezpiecznik topikowy się psuje przez stopienie, czyli musi się nagrzać. A że jak się grzeje, to oddaje ciepło. Więc musi być też odstęp. Jak będziemy mieli to ciasno, jest szansa, że po prostu ta wkładka szybciej się skończy, bądź któryś z tych zabezpieczeń też szybciej zadziała, bo też one działają na zasadzie wzrostu temperatury. I tak, to sobie oddajemy skąd wzięliśmy i to były 20, bo 20 będę potrzebował najwięcej, dlatego ich mam tyle i raz na jakiś czas sobie dokupuję. Dobra, tyle w temacie. I lecimy teraz dalej z tym. Więc to raczej podepnę od A do Z, bo jednocześnie troszeczkę chcę Was nauczyć świadomości w budowaniu układu rozłączania, zabezpieczenia i dystrybucji zasilaniem, dystrybucji bezpieczeństwem. Co prawda nie jestem ekspertem, jestem samoukiem, więc to jest taka wiedza zdobyta w czasie. I tak, lećmy z kablami, bo troszeczkę chciałem właśnie naokoło powiedzieć, ale też chcę coś troszeczkę od A do Z. Ok, mamy takie bardzo grube obcinaczki do grubych przewodów. I czemu mam obcinaczki, jak tutaj już mam zarobione końce? Jak ja to mówię, nigdy nie wiesz poprzednikowi, kto co robi z tymi kablami. Widzicie, tutaj są cynowane. Tak się nie powinno robić. Kiedyś tak robiłem, dlatego już są usunięte z układu. I obcinam sobie tam, gdzie już nie będą zoksydowane, bo tak, miedziucha oksyduje i też pogasza się styk. I patrzymy sobie do środka. Wygląda fajnie, miedziucha. I teraz tak, czasem na boku jest napisane, z tej strony nie ma, z tej strony też nie ma, jest napisane, ile musisz oskurować tego przewodu, żeby wejść do końca gniazda. Tu będzie gdzieś. Nie, ale mamy całą rozpiskę, więc tu też strzelę temu zdjęcie i lecimy zaraz dalej. Ok, lecimy dalej. Tu mamy zaznaczone 11 mm. Musimy tyle mniej więcej rozebrać. Czasem jest fajnie. No, ostrość. Że mamy tutaj w skali, ile tego ma być. Ja zawsze po prostu robię tyle, ile jest z gniazda, ile jest tutaj, tyle sobie zaznaczam, no ale patrząc, ile bym rozebrał, to jest za dużo. Czyli zrobimy sobie do środka śruby. Tu będę miał tyle. I jesteśmy troszeczkę przed końcem, bo o to chodzi też, że nie mamy wyeksponowanej gołej żyły, żeby przypadkiem nie dotknąć. Kogo jeszcze nigdy nie poraził prąd DC, niech nigdy nie będzie miał tego doświadczenia, bo to ani nie jest miłe, ani przyjemne i bardzo długo boli później. A coś mogę na ten temat powiedzieć, bo jak to się mówi, walczy z ogniem, to czasem człowiek też jest poparzony. Tyle mogę w temacie powiedzieć, więc
Otworzymy sobie połowę. Optymalnie by było się stosować do instrukcji, dlatego mówię, że to nie jest instruktaż. Dzielę się tylko swoimi doświadczeniami. I teraz tak. Rozbierając ten kabelek, mam tępy nóż. On nie jest ostry, dlatego, jak widać, za pierwszym razem nie wjechałem do samego środka, bo jest tępy i muszę się troszeczkę nagimnastykować, żeby to zrobić. Tak, są ściągaczki, które kosztują nie wiadomo ile pieniędzy. Idzie zainwestować, jak ktoś ma fundusze i tędy by była właściwa droga. Tylko praktyka wygląda tak, że nie wykorzystasz tego urządzenia zbyt często. Może, że będziesz to robił później odpowiednio często, albo dla kogoś dla pieniędzy. Ok. I widzę, że rozebraliśmy za mało, ponieważ jak wezmę sobie śrubokręt, ściągnę sobie styk, to już wam przybliżę. Nie czuję, że doszedłem aż do końca, a chcemy, by jak najwięcej tego drucika było tam w środku. Choć prawdopodobnie mamy te 11 mm, które są w instrukcji. Ja wolę podejście typu troszeczkę więcej, rozebrać, a później ewentualnie wziąć i uciąć. Dlatego ja tu mam gdzieś obok karteczkę i później sobie tylko zaznaczamy, ile jak co jest długie, żeby nie uczyć się na każdym kabelku. Pierwszy kabelek to jest ten, na którym się najwięcej uczymy, a każdy kolejny to już jest kilka razy szybciej. I tak samo jak ostatnio rozbieramy sobie po troszkę i mamy ściągniętą izolację. Nie jest to w pełni fachowe rozwiązanie, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I teraz tak. Mamy. Optymalnie by było nie dotykać w ogóle tej miedziuchy, żeby nie oksydowała od naszego potu. I teraz tak. Kolejny test. Wsadzamy i widzimy, że wystaje nam, ale patrząc od boku nie ma ryzyka porażenia, więc tak, żeby było 50-50, obetniemy sobie tylko kawałeczek, żeby też wyrównać. Teraz sobie jeszcze raz porównamy i nie mamy nigdzie wyeksponowanej miedziuchy, a patrząc do środka bym musiał światełko zrobić albo coś. Mamy przy naturalnym świetle robię, a mam wyłączone zasilanie. Widać, że mamy więcej przewodu niż ścisku. Czyli jesteśmy w optymalnym miejscu, więc to jest nasz wzór i tyle musimy obierać do tego bezpiecznika. I teraz bierzemy karteczkę i sobie piszemy to pik i sobie przystawiamy kartkę i robimy kreskę, zaznaczając, ile mamy do topika. Dajemy sobie strzałkę, odrywamy i wiemy, że musimy mieć rozebrane tyle drucika, żeby się nie pindolić z tym za dużo przy kolejnym kabelku. I teraz tak, z racji, że mamy zrobiony jeden, ostrość, patrzymy, czy drugi mamy tej samej długości. Mamy. O co chodzi? Chcemy, bo będziemy rozłączać
plus i minus. Będziemy wsadzać 4 te przewody po 2 na 1. 20 amperów to powinien 4 kwadrat taki wytrzymać. Mógłbym 4 wsadzać, bo kiedyś wsadzałem 4 aż do chyba jednego, ale to był przerost treści nad formą. Zrobimy po 2 na 1, czyli w jednym terminalu będziemy mieli 4, a tu będziemy mieli po 2. I później z tych dwóch zaś zejdziemy sobie na 1 praktycznie. Ale zaraz to zobaczycie. I teraz sobie patrzymy, żeby nasze przewody pod jeden bezpiecznik, a w sumie pod wszystkie 4 muszą być tej samej długości. Czyli rozbierzemy sobie jeszcze tą stronę i powycinamy sobie wszystkie, żeby miały równą długość, żeby równo się rozkładały prądy na wszystkie nasze bezpieczniki. Taka mała zasada. Ale w międzyczasie jeszcze mamy karteczkę zaznaczone, gdzie tniemy i sobie obrabiamy ten kabelek. No jeszcze się może okazać, że wbijemy się w żyłę i będziemy musieli skrócić i będziemy musieli się później bawić z skracaniem wszystkiego, a nie o to chodzi. I widzicie, teraz to poszło dużo szybciej i mamy mniej więcej tyle, ile trzeba. Jest troszeczkę za długo, więc musimy sobie dać troszeczkę wziąć i przyciąć. Tak, żeby było zgodnie z wzorem. Jest gitara? Jest gitara. Bierzemy się za cięcie pozostałych 3 przewodów na długość. Już chciałem ciąć i tak mnie tknęło. Tutaj na tej podkładce mam, powiedzmy, podzielone bez metrówki i mam niecałe 40 cm. Żebym na przyszłość miał troszeczkę łatwiej, to sobie wykorzystam kiedyś indziej. Ten przewód, z którym miałem prędzej do czynienia, jest troszeczkę za krótki, więc musiałem go wywalić i żeby mieć tą samą rezystancję, to sobie zrobię wszystko z jednego rodzaju. No i mamy tutaj, powiedzmy, tą moją 40. Mamy 40 cm i sobie natniemy 4 jednakowej długości przewody, tak żeby było wszystko nie dość, że tej samej długości, tak samo obrobione, to też z tej samego kabla. Po co? Po to, by mieć tą samą rezystancję przewodu, bo ten i poprzedni był z innej jakby partii produkcyjnej. Ten jest, powiedzmy, gładki, a tamten był taki teksturowy, taki jakby, nie wiem, ciężko mi to określić, jakby była struktura, coś takiego. Więc biorę się za cięcie 4 tych samych przewodów i obrabianie końcówek. Przewody mam nacięte, wpisałem sobie długość, zawsze sobie robię takie notatki. Jak będę robił to za pół roku czy za rok, to nie muszę robić zaś całej nauki od zera. Mamy 4 przewody, tak samo obszyte. I teraz sobie zaczniemy tak. Na jeden bezpiecznik sobie wkładamy 2 żyłki. Pilnujemy, by nic nam się nie podwinęło. Może będzie po prostu wygodniej wsadzać osobno. I od razu kontrola jakości, czy nie mamy za dużo wyeksponowanej miedziuchy. I werdykt jest, tego trzeba przyciąć. Więc jak to się mówi, double checking, bo to się robi raz zazwyczaj i się do tego nie wraca. Przynajmniej taki jest plan. Co jeszcze? Jeszcze troszeczkę. Chodzi o nasze bezpieczeństwo, a na co wiemy, to raczej się na bezpieczeństwie nie oszczędza. Co? Nie mamy wyeksponowanej miedziuchy, więc jak nie jesteśmy w stanie dotknąć, to też nie dotkniemy. Przynajmniej taka teoria. Sprawdzamy sobie drugi.
Mamy troszeczkę za dużo. Więc tak samo sobie przytniemy. Jak to wygląda? Jest ok. Nie wystaje, nie dotkniemy. Teraz troszeczkę będę miał utrudnione, bo już mam w połowie styk zamknięty. Ale mamy wszystko wsadzone. Żadne żyły nie wystają. Możemy sobie to tak zostawić. I sobie skręcimy. I mamy jeden. I jak to fajnie teraz widać, włączyłem też światło, nie mamy możliwości dotknięcia żadnej miedziuchy, co poprawia nasze bezpieczeństwo, choć nie. Myślałem, że tutaj to, co się świeci, to jest kawałek miedziuchy. Powtarzamy czynność z drugiej strony. Jak to wygląda? Pod światło widzimy, że jest miedziucha, czyli tak samo procedura. Przycinamy sobie, aż nie będzie widać miedziuchy, żeby nie umieliśmy sobie tego dotknąć. I ta zasada obowiązuje jak dla fotowoltaiki, tak dla większości instalacji elektrycznych, energetycznych. Jak coś nie wystaje, czegoś nie widać, nie jesteście w stanie dotknąć, nie jesteście w stanie sobie zrobić krzywdy bądź komuś. Bo wy możecie wiedzieć, że tam wystaje miedziucha, ale ktoś, kto przychodzi po was, niekoniecznie musi być elektrykiem, a będzie próbował gdzieś coś dotknąć, coś ruszyć i się okaże, że go porazi prąd. No bo wam się nie chciało, albo poprzednikowi zrobić to, żeby było bezpieczne. Bo jedno to jest robienie instalacji dla siebie, coś inne dla kogoś, a drugie tak z myślą, że ktoś przyjdzie, który nie będzie wiedział, o co chodzi i będzie wsadzał palce tam, gdzie nie trzeba. Nie mówiąc już o dzieciach, które są zawsze ciekawskie. Więc i tak wsadzą tam paluchy, gdzie nie powinny, ale jak nie dacie im możliwości zrobienia sobie krzywdy, to sobie też raczej nie zrobią. I dobra, teraz mamy to. Wywijamy to tutaj. Pyk. I ten sam numer sobie robimy tu. Wsadzimy sobie powiedzmy 1 i widzimy, że jest tak samo wystające. Tak samo drugie. I tu mamy właśnie ten przykład od boku i widać tyle, co nam wystaje tu, tyle nam wystaje praktycznie tu. I musimy sobie to przybrać. Najlepiej na jedną kubkę, żeby było łatwiej pozbierać, albo do jakiegoś pojemniczka. Jeżeli tu się nam teoretycznie zgadza, tu nam się też powinno zgadzać, tylko sobie zobaczmy od boku. Widać, że jeszcze troszeczkę możemy przybrać. I też tak zrobimy. I tak teraz po kolei każdą jedną żyłę. Nie będę was zanudzał, więc obrabiam wszystkie przewody na krócej. I tu, wiedząc, że od tego biorę i troszkę robię sobie krótsze, tak żebym nie musiał na przyszłość skracać. Przewody przygotowane. I teraz zrobimy sobie taką małą sztuczkę, bo próbowałem sobie to na sucho złożyć. Weźmiemy sobie taśmę i sobie to po prostu staśmujemy, żeby nam to nie uciekało. Ok, mam taśmę. Chciałem to rozdzielić, no ale wiem, czemu to już było w promocji, ponieważ chyba nie jest docięty papier, albo się skleiło termicznie. Nie wnikam. Chyba się po prostu skleiło termicznie, no ale to nie była taśma wulkanizacyjna, która powinna się sklejać wewnątrz siebie, no ale było tanio. Chciałem tanio, mam tanio. Teraz trzeba się z tym kopać.
Ok, mamy tak. Sobie każdą parkę złapiemy taśmą, tak żeby się nam to nie rozjeżdżało za bardzo. Wolę zawsze nożykiem. Można też taśmy urywać, ale ja zawsze wolę nożykiem. Choć czasem, jak już człowiek ma po całym dniu dość, to po prostu robi jak idzie. I teraz tak, tu mamy te końce zrobione. Damy sobie to dalej, żeby to było prosto, bo przewód pamięta, jak był kiedyś układany i jest krzywy. Tu sobie tak samo weźmiemy. Pyk. I sobie to zepniemy. Przez co w przyszłości będzie nam łatwiej określić, która para idzie do którego bezpiecznika, bo mamy to jakoś połączone. No i będziemy mieli teraz łatwiej też z tym się pobawić. Jest to troszeczkę niepotrzebny krok, idzie się bez tego obejść, ale jak coś jest robione raz na 10 lat, no, ostatnio też się troszeczkę bawiłem, żeby zrobić na tym heblu, żeby to było w miarę dobrze i wytrzymało 10 lat, więc myślę, że jak poświęcę temu kilka minut i wrócę do tego może za 20 lat, o ile jeszcze będę miał fotowoltaikę, nigdy nie wiadomo. Nie wiadomo, co będzie jutro, a co dopiero za 20 lat, albo za 10. No ale ok, to mamy przygotowane i teraz widzę, że jeden mamy dłuższy, drugi krótszy. I sobie tylko tak tutaj sprawdzę. Jest troszeczkę za długi. Troszkę sobie go ciachniemy. I też na jedno miejsce. I teraz tak, wywiniemy sobie te przewody. Tak, żeby wszystkie żyły były. Wsadzimy sobie do gniazda. I sobie wywiniemy drugie. Jest troszeczkę łatwiej, jak to się trzyma bardziej kupy. I co? Robi się troszeczkę grzebień, ale spróbujemy może wszystkie 4 na raz. Wiem, mogę troszkę sobie utrudniać, ale lubię, jak to też będzie wyglądało. Jak będę sobie na to patrzył za x lat, to powiem, ładnie to wygląda. Złapiemy sobie tak wstępnie. Tym bardziej, że kiedyś nie wiedziałem, jak co zrobić. Mocno na intuicję wszystko robiłem. Teraz już bardziej wiem, co będę robił i jak i dlaczego. Ok. Poskręcamy sobie. I mamy. Widać troszkę miedziuchę? Widać. A już specjalnie robiliśmy, żeby było jak najmniej, żeby nie dotknąć. A teraz sobie wyobraźcie, żebyście zostawili troszeczkę za dużo i już by był problem. Więc tu się wrócimy. Popuścimy sobie, bo też nie miałem jakoś super to dokręcone. Popuścimy, dociśniemy i skręcimy ponownie. To nie jest wstyd po sobie poprawiać, jak widzicie, że coś poszło nie tak. Tu chodzi o wasze bezpieczeństwo i o to, żeby to nie poszło z dymem. Dlatego jak widzicie, że coś jest nie do końca dobrze, to poprawcie to, bo teraz to kosztuje kilkanaście sekund roboty, bądź minutę. Później może to kosztować was dużo więcej roboty, bądź jakieś duże straty materialne. Ale jak to woli. Jest ten znany trójkąt tanio, szybko, dobrze. I nie zawsze szybko jest dobrze. Przepraszam za ostrość, jak coś, ale staram się to zrobić jak najszybciej też dla was. Bo to tylko podłączenie 4 przewodów
do dwóch bezpieczników. I to będzie chyba odcinek na pół godziny, ale widzicie, jakbym teraz miał krótsze te przewody, to nie wiem, czy bym tutaj się zmieścił w promieniu łamania. Teraz muszę sobie dobrać tutaj tą podstawkę, żeby te przewody miały jakiś sens. I będziemy później działać dalej, jak będę miał podstawkę i będziemy to wymieniać przy regulatorach. Zdjęcia regulatorów i aktualnego stanu przyłączeniowego będą na końcu filmu. To nic. Dziękuję serdecznie. Do następnego. Cześć.